Witam Was serdecznie, moi drodzy widzowie. Aleksander Wojtysiak, Między Światami, życie na Filipinach. W dzisiejszym vlogu znowu wizyta u weterynarza, kolejna dawka szczepionki 5 w jednym. Jutro znowu jedziemy do weterynarza, ale jutro jest akurat kastracja. Będziemy sterylizować Rosie. Nie było to nagrywane. Zrobiliśmy kwietnik wczoraj z kamieni morskich. Tutaj będzie zrobione nowe wejście do domu, ale ono będzie robione za kilka dni, bo dzisiaj mnie nie będzie na miejscu, także myślę, że w piątek będziemy to kończyć. Tutaj Pinki już lata na miotle, nasza czarownica z Sikihor. Dziękuję za lajki, komentarze i subskrypcje. Tutaj od wczoraj cały czas wypala się machoń, a niech się pali dalej. Co tam u buzy? Jako, że nie mam jej dzisiaj na miejscu, tutaj jest przygotowany drugi driftwood. A, nie widzieliście tego, też nie było to wczoraj nagrane. Jeden został osadzony. Nie wyszedł tak wysoko, jak myślałem, także nie będziemy tutaj między nimi nic rozwieszać ostatecznie, żadnej linki. Nie wyszedł tak wysoko, bo nie jest na tyle długi. Musiał być dość sporo w ziemię wkopany. No bo jeżeli coś ma ponad 3 metry, to powinno być w okolicach 1 metra wkopane w ziemię i zabetonowane. Także to będzie tylko estetyka. Co ty tu masz? Jakieś opakowanie po jogurcie? Kenji. Plastik do plastiku. A plastik będzie wywieziony na śmietnik. Tu jest torba z plastikiem. Ten drugi driftwood będzie osadzony z drugiej strony, jeżeli chodzi o portal, jeżeli chodzi o bramę. Koguty pieją. No, tutaj panowie kopią. Good morning. Good morning. Yeah, it's fine here if we will follow this line only. We don't need to crush more. Oh. And also there in the wall, this is also foundation of the new house, so it's also fine. Yeah, like you have a shape, it's fine. If you need to remove this pipe from water pipe tank, it's just, yeah, you can just pull it and it will get out. Because it's without cement. Yeah. No, trzeba to wykopać na dobre 1,80 m albo i na 2 metry. Wysypać żwirem na dnie, bo to będzie zbiornik bez dna, który będzie pochłaniał wodę automatycznie sam siebie. Tak się na Filipinach po prostu robi. Wymuruje się ściany z hollow bloków. Myślę o tym, ale zobaczymy, czy będzie to konieczne, żeby zrobić przegrodę jeszcze po środku. Jedna główna komora na wszystkie nieczystości, a drugi po prostu ściana po środku z jakąś rurką albo bez rurki, po prostu gdzie ściana nie jest ta działowa wymurowana do końca, żeby ewentualnie woda czysta, sama woda przelewała się do drugiej komory. I wtedy od góry jeszcze w wylewce betonowej, która będzie podłogą, taki otwór rewizyjny, żeby można było to w przyszłości wyczyścić, jakby się kiedyś, nie wiem, za 15 lat zapełniło. Ale to będzie tylko i wyłącznie zbiornik septyczny do drugiego piętra, także on nie będzie szybko zapełniony. W Dumaguete tata zrobił pod tym dużym domem, gdzie tyle ludzi tam mieszkało wcześniej. Nie pamiętam jaki duży zbiornik, ale nigdy nie był opróżniany. Kupuje się takie bakterie tak samo, które się po prostu wsypuje w rurę do toalety. Do toalety najlepiej, no można to wsypać w cokolwiek, w zlew albo w prysznic, jeżeli te komory są połączone. Ale jeżeli jest zbiornik septyczny właśnie z komorami, że jest odseparowane kolejne komory, te przelewowe, to do toalety wsypuje się takie bakterie, taki proszek, które po prostu pomagają jeszcze szybciej rozłożyć to, co tam zalega. Ważne, żeby po prostu nie wrzucać wet wipes, papierowych ręczniczków, ani nic takiego, no bo to nie jest biodegradowalne. Ernest nie jeszcze śpi. Jest godzina chwila po 7:30. Za chwilę od rana pojedziemy zobaczyć, jak pilarka wujka Aldrina, w której popsuł się cylinder i tłok, zatarła się. Zamówiłem nowe.
Wczoraj zawiozłem, wydawało się, że wszystko pasuje. Powiedzieli, że dzisiaj rano powinno być gotowe do odbioru. Pojedziemy ją odebrać, pojedziemy zobaczyć, czy pali, bo wujo też czeka. A tak się po prostu złożyło, że ta piła była u mnie użytkowana. Jak się po prostu zatarł silnik, także ja biorę za to odpowiedzialność. Tak jest, jak coś pożyczasz od kogoś i ty zepsujesz, to bez względu na to, że ona mogła mieć, nie wiem, 5, 10, 15, 20, 30 lat, jeżeli coś działało, po prostu ty to naprawiasz, a nie rozkładasz ręce, idziesz do właściciela i mówisz, że o, popsuło się i oddajesz popsute. Tak to po prostu u mnie nie działa i tego też uczę swoją małżonkę, że nie mam problemu z tym, żeby komuś użyć mój skuter, mój samochód, czy cokolwiek, co jest mojego, ale zawsze z zastrzeżeniem takim, że wszelkie szkody po prostu pokrywa osoba, która pożycza takie rzeczy i trzeba po prostu brać na to odpowiedzialność. Wydaje mi się, że to jest takie normalne, ludzkie podejście. Część widzów pod filmami pisze mi: wrzucaj filmy częściej, wrzucaj codziennie. Jeżeli pod tym filmem, pod tym konkretnym filmem, bo wcześniej o tym nie mówiłem, wbijecie 200 lajków, ogląda około 1000 ludzi co najmniej każdy odcinek, niektóre mają po 800, to jeżeli co czwarty zostawi lajka, będzie powyżej 200 lajków na film, wtedy będę wrzucał filmy ekstra, wtedy się sprężę i będę robił dla Was więcej filmów. Po prostu dajcie coś od siebie. 200 lajków. Tak, 200 lajków. I piszcie możliwie jak najwięcej komentarzy, bo to po prostu pomaga. Pomaga proponować moje filmy kolejnym widzom. Jeżeli ktoś ogląda jakieś inne kanały o Filipinach, to moje filmy gdzieś mu wyświetlą się na głównej po prostu jako proponowane przez algorytm YouTube'a. Dzięki temu ja zyskuję większy zasięg. Każda nowa osoba może podeśle film do znajomego i dzięki temu idzie to dalej, idzie to szerzej. Bo na razie, tak jak wiele razy wspominam na tym kanale, ja robię te filmy typowo hobbystycznie i typowo w formie takiego kalendarza. Nie ma z tego praktycznie żadnego zarobku. Te $3 na film. Ile to jest $3? 15 zł? Nie. Ile dolar teraz stoi? Nawet nie wiem, 3 coś? Muszę sprawdzić, czekajcie. Jesteśmy przecież na etapie tego konfliktu. A nie, $3 to 11 zł w chwili obecnej. No to mam tak od 11 do 20 zł na film. Najlepiej zarobił, nie da się ukryć, film po prostu z Michałem z Woodu, bo tam było sporo wyświetleń, film jest długi, ta forma wywiadu. Tam zarobek z jednego filmu jest około $15. Pomóżcie mi trochę rozbujać ten kanał bardziej. Jeżeli zamiast 1000 wyświetleń byłyby 2000 wyświetleń, już by to lepiej wyglądało. Także umawiamy się, 200 lajków pod tym filmem i wrzucam Wam treści ekstra. Sprężę się bardziej, będzie po prostu więcej filmów. A na razie jest jak jest. Jeden film raz na 2 dni. Dobrze. Chwila przed 8 jedziemy zaraz zobaczyć, czy pilarka działa. Jeżeli działa, zawozimy ją bezpośrednio do wujka Aldrina, bo on też ma 2 machonie gotowe, ogołocone z gałęzi do obalenia. Wrócimy z Lazji, może małżonka już jest w stanie. Spakujemy wszystkie psiaki do samochodu i pojedziemy się szczepić do San Juan. Pojedziemy też od Mateusza. Mateusz ma gilotynę do płytek. Zobaczymy, czy da się moje płytki ciąć gilotyną. Sporo by to ułatwiło mi, jeżeli chodzi o łazienkę, ale to też zobaczymy, jak to po prostu będzie. A, nie było to nagrywane od początku, także mogę Wam tłumaczyć, co tutaj się stało. Tam się trochę wkopaliśmy. Zrobiliśmy taki ala fundament, ale to jest tylko kwietnik, wiadomo. Tam się to wypełni ziemią i tam będą wysadzone jakieś kwiatki. Nie wiem, czy to już będzie w tym sezonie, czy po prostu jak mama tu przyjedzie, mama sobie to zadba i nasadzi tam jakieś kwiatki, jak będzie chciała. Tutaj nie robiliśmy żadnego fundamentu. Tutaj bezpośrednio ten beton na ziemię, bo wychodzę z założenia, że to będzie miało i tak taką wagę, i tak będzie na tyle stabilne, że w porządku w świat. Bezpośrednio te kamienie po ramce, po obwodzie, na beton, na ziemię. W środek nasypaliśmy, tam był taki gruz. Jak oglądacie vlogi, będziemy wiedzieli, tam była taka kiedyś wanienka, rezerwuar na wodę. Ze starych czasów tata to zrobił. Jak chłopaki tu kruszyli, to tutaj był też nasypany gruz, jakieś kamienie, żeby po prostu nie trzeba było aż tyle używać betonu i cementu. Wczoraj zrobiłem taki rzadszy beton, bardziej w postaci płynnej, którym zalałem to wszystko, co było tam jako formę takiego wypełnienia, żeby ten beton wszędzie wszedł bez wibrowania, żeby rozlał się po tym, co jest.
a na to docelowo będziemy już mieszali beton ze żwirem, ze wszystkim i robili docelową wylewkę. Tutaj mamy nazbierane trochę kamieni. Ci, co oglądają shorty, to wiedzą, bo chcę na górze, jak już będzie beton zagładzony, to zrobić to taki artystyczny wzór, żeby to nie był goły beton, a poza tym jak będziesz po tym chodził w klapkach, bo teraz był taki problem, że wszystko to, co tutaj jest na ziemi pod klapkami, nanosiłeś bezpośrednio do domu. Codziennie zamiatane, ale szykujemy się na płytki tam. Jest już policzone, ile mamy metrów kwadratowych płytek kupić. Pojedziemy się do sklepu zobaczyć, jakie są możliwości. To wchodząc na tą mozaikę, która tutaj będzie urobiona, automatycznie z Twoich klapek cały ten piach będzie zostawał tutaj. Tutaj będzie zrobiona taka półeczka, na której będziesz sobie ściągał klapki. Będziesz sobie je kładł. Ona musi być dość wysoko, bo psy lubią kraść klapki. Już nawet nie chodzi o nasze, bo nasze już oduczyłem trochę, ale bezpańskie psy lubią kraść klapki. Więc musi ona być trochę wyniesiona do góry. Tutaj będziesz sobie ściągał klapki i wchodził do domu na płytki, żeby już było więcej porządku w domu, więcej czystości. Tego nie widzieliście. Mówię półszeptem, bo małżonka jeszcze śpi. Przyjechała w końcu żyrafa do płytek. Wczoraj ją odpaliłem, czy działa. I już tutaj jest wyszlifowane. Są jakieś małe zaprawki, ale mogę się brać za szlifowanie. To była inwestycja około 5000 peso. Nie mogę jej zajechać, także nie będę robił bez przerwy, nie wiem, 4 godziny szlifował nią bez przerwy, bo chciałbym, żeby ona wystarczyła na wyszlifowanie tego pomieszczenia, kuchni, nowej struktury ścian tamskim kołtu, tutaj sypialni, więc trzeba będzie o nią odpowiednio zadbać, żeby jej nie wyeksploatować zbyt wcześnie. Dobrze, jedźmy do Lazii, zobaczyć, czy pilarka wujka działa. No i jesteśmy pod serwisem w Lazii. Stihl Power Tools SQS Chainsaw Motor Part and Repair. Był wymieniany cylinder i piston. Tutaj technik. Pierwsze odpalenie. Zobaczymy. Dobrze, więc piła działa. Próbowałem skontaktować się w Dumaguete z oficjalnym sklepem Stihla. I chcieli za część prawie 11 000 peso za cylinder i tłok. Gdzie pytając sztuczną inteligencję o ceny tego typu podzespołów do tej piły, no to, że około 5000 peso, więc ogromna marża. Zamówiłem to z internetu i zapłaciłem niecałe 2000 peso. Przyjechałem tutaj wczoraj z tymi częściami sprawdzić, czy są identyczne, czy wszystko pasuje. Wszystko pasowało. Wczoraj nie mieli chłopaki czasu, kazali przyjechać rano. Zobaczymy, ile ta naprawa będzie po prostu kosztowała za chwilę, jak przyjdzie szef. Ale jeżeli ktoś jest na Sikichorze, szukałem różnych serwisów pił. W Lazii jest SQS, jak sobie wygooglujecie. Chłopaki ogarniają tutaj zarówno pilarki, jak i podkaszarki. Wszystko, co ma silnik. Jest takie ogrodowo i tak dalej. Bardzo mili ludzie, znają też moją rodzinę. Bez problemu. Zawsze to, co potrzebuję, jest naprawione. Czasem nie mają części, czasem trzeba coś zamówić, bo mają niewielki sklep tutaj z warsztatem.
ale dają sobie radę i ratują mi dupę jak potrzeba, po prostu z pilarką czy z czymkolwiek. Zaraz przyjdzie szef, zobaczymy ile ta usługa będzie kosztowała. No i dobrze, cena za naprawę, nie licząc części, myślałem, że tutaj będzie szło to jakoś w tysiącach, ale bossing bardzo miły. $900 peso. Tutaj są wcześniejsze rzeczy. Dałem 1000 peso, zawołałem mechanika, technika, który po prostu to robi. Dałem szefowi 1000, mówię, że 100 peso na piwku po prostu dla mechanika za dobrą robotę. O, cieszę się, że mamy to z głowy, no bo męczyło mnie to po prostu, że nie ja bezpośrednio, bo to tata używał tej pilarki wtedy, ale że ta piła została popsuta, wujek potrzebuje coś tam ściąć i nie było de facto czym tego ściąć, ale mamy to z głowy. Jedziemy teraz zamówić trochę piasku, trochę cementu, trochę żwiru, wracamy do nas, jedziemy do wujka, zostawimy mu piłę i tyle. I tyle. Piła dostarczona do wujka, działająca. Za chwilę odpalamy samochód, klimatyzację i pakujemy zwierzaki. O, tutaj wykopki, takie wielkie korale w ziemi. Mówię, no na 2 metry trzeba to wykopać. Chłopcy będą kopać. Moja pilarka działa, przed chwilą ją używałem. Musiałem zakleić epoksydą morskim zbiornik, bo widać, że podczas transportu karton był uderzony. No jak naleźliśmy do niej paliwa, jak była zmontowana, to paliwo ciekło. Zobaczymy ile nam zejdzie w San Juan. Może też dzisiaj, a może nie dzisiaj, a może dzisiaj zabetonuje się drugi ten konar w bramie. Tam się cały czas, więc trzeba się od 2 dni pali machoń, wypala się. Zobaczymy na ile się wypali, może wypali się na tyle, że da się go po prostu przykryć ziemią i będzie problem z głowy. A jak nie, będzie trzeba go trochę obkopać i trochę wyciągnąć. O, tutaj pani już prawie gotowa. Minka nie tęga od rana. That you are taken out from the bed early. It's not early, it's Dobra, odpalamy samochód, pakujemy zwierzaki i jedziemy. Wygląda na to, że Tutu jest najinteligentniejszy i chyba rozumie kalendarz, że minęły 2 tygodnie. Bo jako jedyny nie chciał się dać złapać. Chyba wyczuwa już nosem, że jedziemy na wycieczkę zrobić zastrzyk. Ale udało się małżącego podjąć jakoś. Przede mną uciekał. I think he's more than 7 kilo. Probably. Aday, Zobaczymy dzisiaj jaka będzie waga naszych zwierzaków. will sit with me? Okay, just put him in the front. I don't know, it's up to you, man. You have a lot of spots on your t-shirt. Dobra, podejmujemy resztę zwierzaków, książeczki, szczepień. It's just... Podejmujemy resztę zwierzaków, książeczki i jedziemy. No, tutaj synuś mamusi będzie jechał z mamą na kolankach. Mami's boy. A tu reszta wycieczki. Proszę zapiąć pasy, ruszamy. Dzisiaj nie daliśmy im jedzenia od rana. Zobaczymy jak zresztą podróż, szczególnie Tutu. I witam Was znowu pod Island Post. Tutu jakoś jechał na kolanach, idzie pierwszy razem z Kenjim. Zaraz zobaczymy jaki progres. Jesteśmy po weterynarzu, już wszystko wiadomo. I byliśmy przed chwilą. O, tam jest budu. Ale byliśmy chwilą w Home Depot po drugiej stronie, rozglądać się za płytkami do kuchni i do tego pomieszczenia, Been looking for something. do jadalni przyjmijmy, tam gdzie się wchodzi, do salonu. No i wiemy mniej więcej w co będziemy celowali. Jutro prawdopodobnie przyjedziemy razem z Rosie multicabem, żeby można było ewentualnie płytki kupić i zabrać ze sobą. Ale muszę po prostu przeliczyć różnicę, ile drożej wychodzi tutaj względem kupienia płytek w Dumaguete.
Bo niebawem i tak do Dumaguete będziemy się ruszać, tylko po prostu jest kwestia tych kilku dni, że już były na miejscu, ale trzeba to przemyśleć, czy to się po prostu opłaca, muszę to przekalkulować, czy jest to tak duża różnica, czy... You see how many kupo is standing here, like no one is using? Czy to się opłaca, czy lepiej z tym poczekać? Byłem u Mateusza na farmie, pożyczyłem gilotynę do cięcia płytek z dużym formatem. Na Libro Cafe. Może przyspieszy to pracę, może ułatwi mi to układanie płytek i wtedy bym płytki szybciej po prostu zrobił wszystkie. Oj, a i te drogi jeszcze robią. Jedziemy z powrotem do domu. I jesteśmy z powrotem w domu po wycieczce. Zatrzymaliśmy się jeszcze w Carandiery z zwierzakami, żeby coś zjeść. Zobaczymy, jak idą wykopki. Sukcesywnie idą wykopki, powiedziałbym. Bardzo ładnie. Będę musiał za chwilę, jest teraz po 12, jest przerwa wszędzie do 1, ale będę musiał pojechać, kupić, zmienić butlę z gazem. Od kiedy my przyjechaliśmy tutaj, czyli od stycznia, tak, od stycznia, styczeń, luty, marzec, była butla, nie wiem kiedy ostatnio była zmieniana, 2-3 razy do roku myślę, że się butle zmienia, ale trzeba jechać zmienić, bo nie ma gazu. No tu się ładnie pali cały czas. Chyba na razie nie będę dorzucał, poczekam aż się to wypali, obmiecie się to z popiołu, bo nawierca się znowu to, co będzie, już ładnie wyschło przez to, że się pali cały czas. Niech się tli. Mam trochę więcej drewna. Wióry tutaj z Machoniu Pinki popakowała w worki, bo pojadą do cioci Anabeli, do wujka Aldrina, jako wyściółka dla kurczaków, które hodują. Także jeszcze chwila rzeczy organizacyjne, a może potem wezmę się za coś do roboty. Nie wiem, czy wam pokazywałem, ale wycinam to drzewo, które było też obalone i zniszczone. Pociąłem je na kawałki, jeszcze został ten pień po machoniu. Robimy trochę więcej porządku z przodu, tak samo. Pora karmienia. Tu jest mama, to ma szczeniaki u Aldrina i Ernestin też ją dokarmia codziennie. Jak nasze zostają jedzenie, to ona też przychodzi na jedzenie. Wait! Kenji, wait! Where is Kenji? Can I give him already? Kenji! Tuto. Ate Rosie. Tuto. Tutu! Ate. That's Luna? Let's win. Musmo. Luna! Where is she? She went out. Wow. Luna! Luna, kom! Masz jedzenie, Luna. No. No masz jedzenie, twoje jest. Nowe miski większe, Ernest nie zamówiła. I ona też czeka na jedzenie, ale nie śpi u nas pod domem. Powiedziałem Ernest, że jak przyniesie szczeniaki do domu, jak tu szczeniaki urodzi następne, to będą na jej głowie. Dobrze widzowie, wczoraj wieczór się przeciągnął. Wczoraj też robiłem dla was ten specjalny vlog poza kolejnością. Ale wytyczki na ścianie pojawiają się w łazience. Jest gilotyna. Na zewnątrz trwają wykopki. Pod septic tank na drugiego piętra. Jest 7 rano kolejnego dnia. Piękna, słoneczna pogoda. Panowie, jak za chwilę przyjdą, będą kontynuowali wykop pod zbiornik septyczny.
To musi być między 1,80 m a 2 metry głębokie, żeby po prostu na dłużej starczało. Też poproszę ich od rana. To nie jest dużo roboty. Trzeba przenieść tego driftwooda z tyłu i te worki z piaskiem, które są, bo dzisiaj też przyjedzie więcej piachu, więcej żwiru, a żebyśmy jutro mogli zrobić tą wylewkę. No i to tyle. Tak zamknę ten vlog, który teraz oglądacie. Dziękuję Wam za lajki, za komentarze, za subskrypcję, za podbijanie. Cały czas aktualne. Powyżej 200 lajków na film w ciągu 24 godzin i po prostu będę starał się publikować więcej materiałów. A my zbieramy się za chwilę do weterynarza. Jedziemy dzisiaj wysterylizować Rosie, ale to już zobaczycie w następnym vlogu. Na razie, cześć.